Znasz to uczucie? Kiedy tłumaczysz komuś, no idziesz prosto, aż dochodzisz do skrzyżowania, tam gdzie kiedyś była budka z zapiekankami tymi kultowymi. Potem skręcasz w prawo, mijasz blok, w którym mieszka Kamila i idziesz dalej, aż dochodzisz do tego lokalu, gdzie kiedyś był fryzjer. No, to drukarnia jest właśnie tam. A ta osoba patrzy na ciebie jak kierowca autobusu, którego właśnie poprosiłaś, żeby wjechał na ścieżkę rowerową, bo tak będzie szybciej. Dla ciebie trasa jest oczywista. Budka z zapiekankami, co prawda zniknęła w 2018 roku, ale w twojej pamięci wciąż pachnie serem i pieczarkami. Blok? Wiadomo, Kamila, jej urodziny w podstawówce i ta nieudana próba zrobienia bezy. Fryzjer? Zapach lakieru unoszący się nad chodnikiem? Szyld z tym dziwnym kotem? Kto by tego nie pamiętał? Jednak druga osoba nie ma pojęcia, o czym mówisz. Dla niej to nie jest prosta droga, tylko dziki rajd po twoich wspomnieniach. Cześć, tu Beata, a to jest Sztuka do Gadania. Podcast, w którym razem z Klaudią rozkładamy komunikację na części pierwsze, żeby potem można ją było łatwiej złożyć, bez dokręcania śrubek resztkami cierpliwości. Dzisiaj zaczynamy coś wyjątkowego. Tygodniowy maraton o efekcie przeźroczystości wiedzy. 7 dni, 7 odcinków, 7 różnych sytuacji, w których ten efekt robi nam psikusa. Ale zanim przejdę do tych 7 wcieleń efektu przeźroczystości wiedzy, opowiem trochę więcej o tym, czym w ogóle jest ten efekt, jak działa i z jakimi innymi zjawiskami się łączy. Wiesz, dlaczego właściwie wymyśliłam nazwę efekt przeźroczystości wiedzy? Bo to jest taka sytuacja, w której dwa różne zjawiska, klątwa wiedzy i iluzja przejrzystości, wpadają czasem na siebie i robią nam w głowie małe aha albo Klątwa wiedzy, opisana w 1989 roku przez Kammerera, Lowensteina i Webera, to moment, w którym tak dobrze znamy jakiś temat, że nie potrafimy się cofnąć do poziomu zero. Myślimy, że inni mają tą samą mapę co my, choć oni widzą co najwyżej kompas. I to taki, co się jeszcze zawiesza. Iluzja przejrzystości, badana w latach 90., m.in. przez Gilowicza, to przekonanie, że inni potrafią odczytać nasze myśli i emocje. Na pewno po mnie widać, że mam gorszy dzień, prawda? W rzeczywistości widać tylko, że pijesz trzecią kawę. No i kiedy te dwa zjawiska pojawiają się razem, to mogą faktycznie zamieszać. Szczególnie gdy chodzi o przekazanie komuś konkretnej wiedzy, bez której projekt, prezentacja czy wydarzenie po prostu się posypią. Ale w innych sytuacjach to wcale nie musi być dramat. Czasem wywołuje tylko konsternację. Jak to? Nie wiedziałeś, że wczoraj była premiera tej nowej aplikacji? Nie, bo nie siedzę w twojej głowie, a w mojej wczoraj był mecz. I jest jeszcze inna opcja, bo efekt przeźroczystości wiedzy może nam wręcz pomóc. Kiedy wiemy, że nasza wiedza jest dla innych niewidzialna, zaczynamy myśleć o strukturze przekazu. Nie po to, żeby przekonać wszystkich do swojej wizji albo wgrać im swoją bazę danych, tylko żeby zachęcić do refleksji, a czasami, żeby poznać ich perspektywę i poszerzyć własną. Więc dziś nie będzie historii o tym, że te dwa zjawiska to złe wilki komunikacji, które trzeba wystrzelać z procy. Będzie raczej opowieść o tym, że warto czasem zrobić pauzę, sprawdzić, co druga strona naprawdę usłyszy i upewnić się, że zrozumie tyle, ile trzeba. Bo czasami chodzi o to, żeby przekaz był jasny jak instrukcja obsługi pralki. A innym razem o to, żeby była jak zapowiedź filmu, która zostawia trochę miejsca na własne wnioski. Dlaczego warto połączyć w jeden efekt te dwa zjawiska, czyli klątwę wiedzy i iluzję przejrzystości? Bo w komunikacji codziennej one często występują razem.
Zakładamy, że inni mają naszą wiedzę, a równocześnie wierzymy, że widzą nasze intencje. W efekcie skracamy komunikaty, pomijamy wyjaśnienia i dziwimy się, że ktoś nas nie zrozumiał. I właśnie w takim klimacie tego skracania i pomijania pojawia się Elizabeth Newton. Był początek lat 90. XX wieku. Uniwersytet Stanforda, a Newton, wtedy doktorantka, postanowiła sprawdzić, jak bardzo przeceniamy zrozumiałość własnych przekazów. Wymyśliła prosty eksperyment i podzieliła ludzi na dwie grupy, z których jedna to stukacze, a druga zgadywacze. Stukacze dostali proste zadanie – wystukać rytm znanej piosenki. Zgadywacze mieli odgadnąć, co to za utwór. Dla stukacza bułka z masłem. W jego głowie gra pełna orkiestra, są werble, chórki, może nawet konfetti leci z sufitu. Myśli, no przecież to happy birthday, każdy to złapie w 3 sekundy. A dla zgadywacza brzmi to bardziej jak tajny kod z krótkofalówki niż melodia na urodziny. Newton zapytała stukaczy, Jak myślicie, ilu zgadywaczy zgadło? a oni odpowiedzieli, Pewnie połowa. okazało się, że właściwy tytuł piosenki podało tylko około 2,5% badanych. Czyli wyobraź sobie, masz w klasie 40 osób i opowiadasz im coś tak oczywistego, że rozumie to tylko jedna. Reszta patrzy, kiwa głową, ale myślami jest już na obiedzie. I właśnie na tym polega efekt przeźroczystości wiedzy. Dla ciebie to może być coś jak obraz w pełnym kolorze, a dla innych jak to okno w witrynie, tak idealnie umyte, że idąc ulicą nagle uderzają w nie czołem. Ty masz poczucie, że przekaz jest jasny, a dla innych jest po prostu niewidzialny. I dopóki nie uświadomimy sobie tego, że tak działa nasza komunikacja, możemy się dziwić, dlaczego ktoś nie wiedział, gdzie skręcić, skoro przecież tłumaczyłam, że ma to zrobić tam, gdzie kiedyś była budka z zapiekankami. Więc powinno być jasne, no nie? Newton pokazała nam, jak bardzo możemy się mylić, sądząc, że inni słyszą w naszym przekazie dokładnie to, co mamy w głowie. Ale podobny mechanizm działa też wtedy, gdy wydaje nam się, że inni czują albo wiedzą, co się z nami dzieje. I tu efekt przeźroczystości wiedzy potrafi być wyjątkowo zdradliwy. Szczególnie gdy nie zdajemy sobie z niego sprawy. Bo jak wynika z serii eksperymentów Thomasa Gilowicza i jego zespołu z Cornell University, czasami nasze wrażenie, że wszyscy widzą to, co my czujemy lub to, o czym myślimy, potrafi nas nieźle zblokować. Ich badania, które z założenia dotyczyły iluzji przejrzystości, łączą się z tym, jakim oszustem potrafi być dla nas wiedza, którą naszym zdaniem posiadamy. W jednym z nich poprosili uczestników, by wygłosili krótkie wystąpienie publiczne. Każda z tych osób miała ocenić, na ile widać po nich zdenerwowanie. Potem tę samą ocenę robili obserwatorzy. Wynik? Mówcy byli przekonani, że publiczność dokładnie widzi ich stres, jak na dłoni, a słuchacze zauważali go znacznie rzadziej niż mówcom się wydawało. W innym badaniu proszono uczestników o skosztowanie kilkunastu napojów, z których część miała wyjątkowo nieprzyjemny smak. Zadanie: nie dać po sobie poznać, który jest okropny, a potem ocenić, na ile obserwatorzy mimo wszystko rozpoznali, co nam nie smakowało. I znowu, degustatorzy myśleli, że zdradzili się niemal w każdym przypadku, a obserwatorzy trafiali bardzo rzadko. Te badania pokazały, że często przeceniamy, jak dobrze inni potrafią odczytać nasze emocje, intencje czy opinie. Problem w tym, że jeśli silnie wierzymy, że inni czytają nas bez słów, możemy nigdy nie odważyć się powiedzieć tego, co naprawdę trzeba. Nie wspomnimy na rozmowie kwalifikacyjnej o swoich największych osiągnięciach, bo
To przecież widać w CV, a nie chcę się chwalić. Nie podamy mocnych argumentów w negocjacjach, bo... Przecież oni wiedzą, że mam rację. A nawet nie podkreślimy swojego wkładu w projekt, bo... No, szef widzi, ile pracuje, prawda? I takie przekonanie to prosta droga do tego, żeby nasze pomysły, sukcesy i emocje stały się tak samo niewidzialne jak melodie w badaniu Elizabeth Newton. Te, których stukacze byli pewni i o których myśleli, że każdy rozpozna je w 3 sekundy. I właśnie w tym miejscu możemy zrobić miękki skręt w stronę codzienności, bo efekt przeźroczystości wiedzy to nie jest jakiś naukowy dziwoląg zamknięty w laboratorium między probówkami a tablicą z równaniami. Ten efekt chodzi między nami po ulicy. Siedzi przy rodzinnym stole, jeździ z nami windą, a co najgorsze, dobrze się ukrywa. No cóż, wróćmy do tej scenki z początku. Stoję na chodniku, znajomy pyta mnie o drogę do drukarni, a ja uśmiecham się, bo przecież to prosta sprawa. W swojej głowie mam gotowy plan. 0 wysiłku, maksimum klarowności. Przynajmniej dla mnie, bo mówię, No idziesz prosto, aż dochodzisz do skrzyżowania, tam gdzie kiedyś była budka z zapiekankami tymi kultowymi. Potem skręcasz w prawo, mijasz blok, w którym mieszka Kamila i idziesz dalej, aż dochodzisz do tego lokalu, gdzie kiedyś był fryzjer. No, to drukarnia jest właśnie tam. dla mnie brzmi logicznie, tylko że ta logika jest uszyta na miarę mojej głowy, w której w tym samym momencie toczy się równoległa akcja, dla której sygnał do startu padł w chwili, gdy znajomy zadał mi to pozornie proste pytanie. Hej, może wiesz jak dojść stąd do drukarni? W teorii banalne pytanie. W praktyce? W mojej głowie odpala się wielopiętrowa machina logistyczno-emocjonalna, w której każdy ma swoje zadanie, ale nikt nie pyta, czy mój odbiorca jest na to gotowy. Pierwsza rusza ekipa od przyjmowania dźwięków. Uszy łapią fale, które wpadają do kanału słuchowego jak ciekawskie dzieci na festyn. Błona bębenkowa drży, młoteczek, kowadełko i strzemiączko biorą się do roboty jak 3 starzy kumple od garażowego bluesa. Ślimak w uchu, mały mistrz kodowania, tłumaczy to wszystko na impulsy elektryczne i wysyła w stronę mózgu. Kora słuchowa przejmuje wiadomość i wysyła ją do ośrodka Wernickiego. Ten po krótkim skanowaniu stwierdza: Aha, pytanie o drogę. Cel, drukarnia. Potrzebny opis trasy. Hipokamp, wchodzisz. no i wtedy pojawia się on, hipokamp, nieśpieszny bibliotekarz przestrzeni, ale kiedy trzeba, potrafi działać jak kurier na dopalaczach. Zanim cokolwiek odpowie, musi ustalić punkt startowy. Gdzie my jesteśmy? Mruczy pod nosem, a oczy przesyłają mu obraz lokalizacji. Gdy tylko hipokamp go dostaje, przesuwa palcem po mentalnej mapie miasta. Ulice są na niej zapisane jakby w starym atlasie. Lekko wyblakłe, ale wciąż wyraźne. Mój obecny punkt? Róg Mickiewicza i Szkolnej. Po lewej kiosk z gazetami, który od lat próbuje sprzedać ostatni numer magazynu o pielęgnacji kaktusów. Po prawej apteka, w której zawsze pachnie ziołami i lekko przeterminowaną miętą. Dobra, mamy początek. Mówi hipokamp, zerkając na kolejne półki pamięci. Trasa do drukarni krok po kroku. I wtedy zaczyna się wykład w wersji suchoinformacyjnej. Idziesz Mickiewicza w stronę rynku. Po 150 metrach skręcasz w prawo w ulicę Kwiatową. Po około 200 metrach mijasz skrzyżowanie z Lipową, prosto aż do Placu Wolności i 100 metrów od przejścia za pierwszy blok jesteś na miejscu. 0 emocji, 0 ozdobników, ale zanim plan trafi do kory przedczołowej, pojawia się układ limbiczny. Halo, stop! Przerywa. Nie będziemy mu podawać trasy jak robot nawigacyjny. To jest nasze miasto. Tu są historie, zapachy, ludzie. Hipokamp przewraca oczami, ale wie, że opór nie ma sensu. Układ limbiczny zaczyna od Mickiewicza. Powiedz mu, że idzie prosto aż do skrzyżowania,
gdzie kiedyś była budka z zapiekankami. Pachniało pieczarkami i serem tak intensywnie, że nawet przechodnie na diecie się zatrzymywali. To przecież ulica, gdzie co roku w maju ktoś wiesza girlandy z bibuły nad całą jezdnią. Na rogu jest sklep warzywny, w którym pomidory pachną tak, że człowiek zaczyna wierzyć w pojęcie smak dzieciństwa. Kora przedczołowa zaczyna już coś notować, ale jeszcze nie przerywa. Widzi, że te obrazy przyciągną uwagę odbiorcy bardziej niż gołe nazwy ulic. Hipokamp wtrąca. Potem skręt w prawo. Układ limbiczny. Tak, ale tam mijasz blok, w którym mieszka Kamila. Pamiętasz jej 18? Fałsz na karaoke, mikrofon, który trzeszczał jak stare radio i sąsiad z dołu, który w końcu dołączył zamiast dzwonić na policję. Trzeba to opowiedzieć. Hipokamp podpowiada machinalnie. Dalej prosto, aż dojdziesz do Placu Wolności. Układ limbiczny. Ale nie możemy powiedzieć sucho Plac Wolności. Powiedz mu, że to ten plac, na którym w każdą sobotę gra akordeonista w kapeluszu, a gołębie mają własne terytoria, których pilnują z taką pasją, że nawet koty rezygnują z polowania. No i ten lokal, ten z szyldem, na którym kot w cylindrze trzymał nożyczki jak rewolwery. Tam właśnie teraz jest drukarnia, gdzie pracuje pan Władek, który kiedyś jeździł jako kierowca autobusu. No ale po kontuzji kolana miał problem i musiał zmienić branżę. Powiedz mu to wszystko, powiedz. Kora przedczołowa bierze wszystkie te obrazy, sortuje i mówi. Dobra, to składamy to tak, żeby było krótko, ale z charakterem. Ośrodek Broki ubiera to w słowa. Kora ruchowa uruchamia aparat mowy, a ja, patrząc znajomemu w oczy, mówię: no, idziesz prosto, aż dojdziesz do skrzyżowania, gdzie kiedyś była budka z zapiekankami, potem skręcasz w prawo, mijasz blok, w którym mieszka Kamila i idziesz dalej, aż dochodzisz do tego lokalu, gdzie kiedyś był fryzjer. No i drukarnia jest właśnie tam. I cała ta akcja, od momentu, gdy fala dźwiękowa trafiła do mojego ucha, przez ustalenie pozycji, suchą topografię, wtrącenia emocjonalne, po finalną wypowiedź, choć wydaje się rozwlekła, trwała ułamek sekundy. I kiedy powiedziałam tę moją, jak się wydawało, klarowną instrukcję, znajomy spojrzał na mnie z tym charakterystycznym Aha. w oczach. Wiesz, to jest takie aha, które wcale nie znaczy, Rozumiem. tylko raczej Coś mówiłaś, ale ja nie wiem, co się właśnie wydarzyło. ten wzrok osoby, która właśnie dostała instrukcję w stylu: skręć obok czegoś, czego nigdy nie widziałeś i idź tam, gdzie mieszka ktoś, kogo nie znasz. Patrzę na niego i wtedy przychodzi refleksja. Cała ta misternie przygotowana mapa istniała tylko w mojej głowie. Wszystko w ułamku sekundy. I w ułamku sekundy zgubiłam swojego rozmówcę. Bo dla mnie budka z zapiekankami to nie tylko punkt na mapie. To smak, zapach, atmosfera wieczoru, kiedy pierwszy raz tam trafiłam. A dla niego to puste miejsce, gdzie już nawet nic nie stoi. W mojej głowie trasa wyrysowana jak w przewodniku. W jego plątanina obcych imion, lokali, które już dawno zmieniły właściciela i legendarnych budek z zapiekankami, które istniały tylko w pamięci tych, co je znali. I tu wchodzi coś, co można nazwać efektem przeźroczystości wiedzy. Właśnie to zjawisko, przez które wydaje nam się, że nasz przekaz jest krystalicznie jasny, bo my sami go rozumiemy. Nasz mózg zna kontekst, zna historię, zna wszystkie skróty myślowe. Problem w tym, że druga osoba nie wie, o czym mówimy. Dla niej nasz opis jest tak jasny, że aż przeźroczysty. Więc efekt przeźroczystości wiedzy rozkłada się wygodnie między nami, jakby przyniósł popcorn i czekał, jak się rozwinie sytuacja. A ja dziwię się, że mój odbiorca, choć bardzo się starał, wcale mnie nie zrozumiał. I to jest dokładnie ten moment, w którym można by zaprosić na scenę Kammerera, Lowensteina i Webera. 3 badaczy,
którzy w 1989 roku przeprowadzili serię eksperymentów pokazujących, że kiedy ktoś ma wiedzę eksperta, bardzo trudno jest mu wejść w buty nowicjusza. I ja, opowiadając tę trasę do drukarni, byłam takim ekspertem w najczystszej postaci. Nie ekspertem od drukarni, map, ani orientacji w terenie, ale ekspertem od tej konkretnej okolicy. Z całą jej historią, zapachami, ludźmi i anegdotami. Dla mnie to teren oswojony jak własna kuchnia. Wiem, gdzie stoi czajnik, gdzie jest szuflada z przyprawami i nawet z zamkniętymi oczami potrafię znaleźć sól. A mój rozmówca? On jest tu pierwszy raz. Wszedł do kuchni, a ja mu mówię: przyprawy masz obok garnka, wiesz gdzie. I dziwię się, że patrzy na mnie jak na kosmitę. W badaniach Kammerera, Lowensteina i Webera eksperci dostawali różne zadania i mieli przewidzieć, jak poradzą sobie z nimi początkujący. I jak się łatwo domyślić, eksperci konsekwentnie przeceniali możliwości nowicjuszy. Zakładali, że tamci zobaczą te same zależności i połączą fakty w ten sam sposób, domyślając się tego, co dla eksperta jest oczywiste. To właśnie jeden z fundamentów efektu przeźroczystości wiedzy. Przekonanie, że ktoś widzi w naszym przekazie to, co widzimy my. W głowie eksperta, tak jak w mojej głowie, gdy opowiadałam o trasie, wszystkie punkty są połączone. Mapa jest nie tylko wyraźna, ale i doprawiona historiami, które robią z niej barwną, spójną całość. Brakujące szczegóły wypełniają się same, bo mózg ma w tej dziedzinie cały katalog uzupełniających wspomnień. Ale dla osoby po drugiej stronie to nie mapa. To rozsypane puzzle, w których brakuje połowy elementów. I jeszcze ktoś wyrzucił pudełko z obrazkiem. Więc kiedy mówię: skręć tam, gdzie była budka z zapiekankami, osoba, która mnie słyszy, nawet nie wie, jak wyglądał ten fragment układanki. A ja nieświadomie gram w grę: zgadnij, co mam na myśli. I jestem zdziwiona, że mój rozmówca nie wie, jak w nią wygrać. Efekt przeźroczystości wiedzy to trochę taki kumpel, który potrafi być i twoim najlepszym sprzymierzeńcem, i tym, kto psuje całą imprezę, bo przyszedł bez zaproszenia. Pułapka pojawia się wtedy, gdy steruje nami po cichu, a my nawet nie wiemy, że siedzi za kółkiem. To się dzieje na przykład wtedy, gdy prowadzimy prezentację i skracamy wstęp, bo przecież wszyscy wiedzą, o co chodzi. A potem dziwimy się, że połowa sali nas nie słucha i zaczyna w myślach układać listę zakupów. Gdy w pracy delegujemy zadanie, ale bez szczegółów, bo to jasne, a potem dostajemy efekt w wersji nie o to chodziło. Gdy w relacjach prywatnych nie mówimy, co czujemy, bo przecież to widać, a druga osoba nie ma bladego pojęcia, że w środku aż nas skręca. Jednak kiedy wiemy, że efekt przeźroczystości wiedzy istnieje i ma wpływ na naszą komunikację, może stać się naszym sprzymierzeńcem. Świadomość, że nasza wiedza bywa dla innych niewidzialna, sprawia, że zaczynamy automatycznie dorzucać szczegóły, upewniać się, że jesteśmy dobrze zrozumiani, a nawet patrzeć, jak inni łączą kropki po swojemu. To bezcenne w pracy zespołowej, edukacji i bliskich relacjach, bo nagle zaczynamy dostrzegać, że czyjaś mapa może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza, a w niektórych punktach być od tej naszej nawet ciekawsza. Co więcej, w swojej świadomej wersji ten efekt może być narzędziem. Możemy go użyć, żeby budować napięcie w historii, rozbudzać ciekawość albo zostawić odbiorcy przestrzeń na własne wnioski. Tak jak w dobrym filmie, w którym reżyser nie pokazuje potwora od razu, tylko zostawia nam tropy, z których sami składamy obraz zagrożenia. I tu dochodzimy do sedna. Niezależnie od tego, czy efekt przeźroczystości wiedzy w danym momencie nam pomaga, czy nas podkopuje, warto go zauważać. Bo kiedy zaczynamy obserwować, jak działa w naszej komunikacji, łatwiej wychwycić moment, w którym nasze oczywiste jest dla kogoś kompletnie nieczytelne.
I wtedy możemy zdecydować, czy lepiej zostawić nutę tajemnicy, czy jednak dopowiedzieć brakujące puzzle. To tyle na dziś. Ale spokojnie, dopiero się rozkręcam, bo już jutro startuje tygodniowy maraton po 7 wcieleniach efektu przeźroczystości wiedzy. Na pierwszy ogień pójdzie wcielenie to przecież fundament, czyli wszystkie sytuacje, kiedy coś wydaje ci się tak oczywiste, że nawet nie przychodzi ci do głowy, że ktoś może tego nie wiedzieć. Później wcielenie mówimy tym samym językiem chyba, czyli momenty, gdy używamy tych samych słów, ale znaczą one dla nas zupełnie co innego. Następnie pojawi się wcielenie trzecie, czyli wchodzę w połowie filmu. To są te chwile, gdy ktoś dołącza do rozmowy bez wcześniejszego kontekstu i próbuje nadgonić, a my cały czas jedziemy na 5. biegu. Kolejne wcielenie czwarte, to zgubiona legenda do mapy, czyli mówienie skrótami, nazwami, pojęciami, które dla nas są oczywiste, a w oczach innych wyglądają jak losowy PIN do banku. Następnie wcielenie 5, dziura w odbiorniku, czyli te momenty, w których wydaje nam się, że my rozumiemy odbiorcę i odbiorca rozumie nasze pytania, a wiedza, którą dostajemy na koniec, wcale nie jest taka prawdziwa. 6 wcielenie nadaję na swoim kanale, czyli te momenty, w których z entuzjazmem coś opowiadamy, nie patrząc na to, czy z drugiej strony w ogóle jest zainteresowanie. I na koniec wcielenie 7, mam to wypisane na twarzy, czyli przekonanie, że inni widzą, co czujemy albo myślimy, podczas gdy jedyne co widzą to to, że znowu pijemy kawę o 22. Tak mniej więcej będzie wyglądał maraton, choć oczywiście wcieleń efektu przeźroczystości wiedzy z pewnością można znaleźć więcej, ale mam nadzieję, że będzie kilka takich momentów, w których pomyślisz: o rany, to przecież o mnie, i że skłonią cię one do jakiejś refleksji, do czegoś, co przyniesie coś dobrego do twojego życia. A teraz, jeśli ten odcinek cię rozbawił, wkurzył albo chociaż lekko popchnął do rozważań, zostaw komentarz i opowiedz swoją historię z efektem przeźroczystości wiedzy. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych części maratonu, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki, że jesteś tu ze mną. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Sztuki do Gadania. Pa!